2025 rok. Czy będzie to rok pokoju, czy kolejnej wojny? Czy to będzie rok bitcoina, czy złota? Czy to będzie rok właśnie kryzysu, czy braku kryzysu? O tym wszystkim porozmawiam dzisiaj z moim gościem Janem Fiorem, ekonomistą, propagatorem złota, edukatorem finansowym dla dzieci i dla wszystkich tych, którzy mają przedsiębiorczo umysł i chcą się rozwijać. Witaj, Janie, w moim studiu na żywo, pierwszy raz. Witam, bardzo mi miło, tak. No i właśnie, myślę, że to mocne pytanie, bo dzisiaj porozmawiamy o wielu tematach, ale najmocniej myślę, że czujesz się w pieniądzu, w psuciu pieniądza i przed chwilką powiedziałeś mi takie zdanie, zanim jeszcze wystartowaliśmy, że Grzegorz, próbują tu rozpętać wojnę, bo brakuje pieniędzy. Jak ty myślisz, czy ten 25 rok, gdzie gdzieś się pojawia ta narracja związana z tym strachem? Dzisiaj będziemy rozmawiać głównie o rozwiązaniach, ale nie sposób nie powiedzieć w pierwszym zdaniu o tym, co się dzieje, nie tylko za wschodnią granicą, ale już też za oceanem, gdzie te szachy międzynarodowe naprawdę poruszają się po tej szachownicy coraz szybciej. Jak ty myślisz, co w tym 25 roku się wydarzy, czy nic się nie wydarzy? Już się wydarzyło. Najważniejsze się już wydarzyło, zwycięstwo Trumpa. Wydaje mi się, że to jest przełom. To zawsze się mówi, o 25 rok będzie przełomowy. No i przełomem było to, że Trump wygrał wybory. I teraz którzy podejrzewają, że to jest robione, że go wypuścili, że oni chcieli. Nie wiem, czy oni chcieli. Wydaje mi się, że to Duch Święty raczej tutaj zadziałał i może jakaś mądrość, może te naciski, ten terror wokół Trumpa, czy wobec Trumpa, jaki poprzedni reżim, ten Obama, Biden, to faszystowska, można powiedzieć, grupa neokonów stworzyła, że to oni przynieśli to zwycięstwo Trumpa. No bo jak się jest Dawidem, to się więcej sympatii społecznej zyskuje niż jak się jest Goliatem, prawda? To jest jedna historia. Wydaje mi się, że jak ja to widzę, nie ma nikogo, kto byłby taki mądry, żeby przewidział, co się stanie, ale są pewne wskazówki, które mówią, jak to się potoczy. Możecie Państwo sobie zapamiętać, co ja mówię i sprawdzicie, czy mam rację. Do tej pory mi się jakoś udaje przewidywać dobrze. Prawidłowo. Otóż tak. Wojna na wschodzie to już jest koniec. Rosjanie nie chcą wojny. Na pewno nie. To są bzdury, które tam ci nasi generałowie czasem sobie przypomną, że są generałami i chcieliby dostać za darmo jakiś pocisk albo sprzedać go Hamasowi czy jakiemuś innemu ugrupowaniu. Wojna jest zawsze, jak to mówią, zdrojem państwa, czyli politycy chcą wojny, bo oni na front nie pójdą, będą sobie siedzieć w bunkrach i liczyć te pieniądze, które niby idą na wojnę idzie tylko część tego, zmarnują, od razu mają usprawiedliwienie, a dlaczego takie zadłużenie? No bo wojna, ale wojna jest skutkiem zadłużenia, a nie przyczyną zadłużenia. A przyczyną później też, jeszcze głębszego. Więc to jest jedna sprawa, że politycy chcą wojny. Ukraina też chce wojny, nie Ukraina, tylko Żeleński i jego oligarchowie chcą wojny. Putin nie chce wojny. Amerykanie też już nie chcą wojny. Trump, moim zdaniem, zrozumiał, że nie ma szans wygrania z Rosją i postanowił, jest takie amerykańskie powiedzenie, if you cannot beat him, join him. Jeżeli nie możesz kogoś pokonać, to się przyłącz do niego. I dlatego się przyłącza do Rosji. To nie jest żaden spisek. Ja dzisiaj czytałem rano na Interi taki jakiegoś generała czy pułkownika polskiego komentarz, kretyński po prostu, że mówi, że Amerykanie z Rosją, że tak wyglądało jakby, że Ukraina już jest obezwładniona i teraz kolej na Polskę, że Amerykanie z Rosją zaatakują Polskę. No takie bzdury gadają. Więc ta strona wojenna jest już chyba pozamiatane. Może być z Bliskim Wschodem problem. Żydzi, Izrael, a Iran. Tutaj może być problem, jeśli chodzi o militaria. Ale i to też, jeżeli Amerykanie nacisną na Izrael, to wystarczy, że odetną dostawy na tydzień czy na 2 tygodnie, dostawy broni do Izraela, no to nie będzie wojny.
Co jest gorsze? Zachód, ten Mikron, czy Macron, on jest taki Mikron raczej, więc i ten Starmer, Scholz, ten nowy też Merz, to niczego dobrego nie wróżą, ale to jest naprawdę niski sort ludzi. Takich złych polityków, jak ma Europa w tej chwili, za wyjątkiem Orbana, za wyjątkiem Fico, oby się tu jakiś nasz przyłączył, może Braun jakby wygrał wybory, czy nawet Mencen, to moglibyśmy być w tej lidze takich przeciwników wojny, za pokojem. Ale Europa nie ma broni, nie ma amunicji. To co oni? Oni tutaj chcą wojny, oni myślą, że pieniędzmi wojnę zwyciężą. Nie da się pieniędzmi. Poza tym ludzie się zbuntują, jeżeli w czasie COVID-u nie można było wyjść na ulicę, bo to groziło nam niebezpieczeństwem, a oni chcą teraz wojnę wzniecić, która nas może pozabijać wszystkich. No to jaka to jest odpowiedź? To gdzie tu jest ta konsekwencja? Pieniędzy na nic nie ma, prawda? Mówi się, na służbę zdrowia brakuje, na wojnę nie brakuje. To jak to jest? Klimat się chroni. Pierdnąć nie może krowa, bo to już zanieczyszcza klimat i krowy chcą w związku z tym zlikwidować, a tu nagle taką rzeź, bomby, drony i tak dalej, to nie ma tu żadnej logiki w tym. Więc wydaje mi się, że ta strona jest, tak będzie wyglądało. Będą jakieś tam napięcia, będą się obrażać, ale to już jest koniec. Natomiast gorzej jest z ekonomią, z gospodarką. To o tym zaraz porozmawiamy. Wspomniałeś właśnie o tym, że dużo się dzieje, ale według ciebie będzie pokój. Wspomniałeś o politykach. Przed nami wybory w Polsce. Ten odcinek pojawia się jeszcze przed wyborami, bo wybory przecież... No może naród zmądrzeje. Właśnie pytanie, czy... No bo z ust między innymi Mencena, ale nie tylko, pojawiają się informacje, zresztą chyba tak samo w Stanach administracja Trumpa mówi powrót zdrowego rozsądku, czyli takiej normalności, o której my dzisiaj mówimy. Musi wyjść prezydent i powiedzieć, że są dwie płci, że jest facet, jest kobieta i tak wygląda świat, a nie jest 178, a dwie. Więc czy ty uważasz, że ten powrót do normalności, gdzie my dzisiaj właśnie gasimy pożar, a nie malujemy w kolorowe, jakieś tęczowe kolory hydrant i nie ma w nim wody, ale jest pomalowany i ludzie się czują lepiej, że mają kolorowy hydrant pod domem, ale to, że nie ma w nim wody, to jest mniejszy problem. W Polsce też tych absurdów przecież jest coraz więcej. Ludzi świadomych, nie tylko myślących, ale nagrywających na polskiego YouTube'a o absurdach, czy związanych z powodzią, czy związanych z Nowym Zielonym Ładem, z rolnictwem, ze szkolnictwem, gdzie nie tylko Niemcy piszą nowe podręczniki historyczne, ale uczy się dzieci. No przecież jest tak tego dużo, że ludzie z jednej strony się tym martwią, no bo to jest ich życie, z drugiej strony mają już tego dość i mówią, ja już mam dość. Wczoraj moi znajomi napisali mi tak, wyjechaliśmy na 2 miesiące, już nie pamiętam gdzieś do dalekiej Azji i mówi, pojechać, przemyśleć życie, bo jest po prostu tak duża ilość informacji, tak duża zmienność, a rok się dopiero zaczął. No ale co to znaczy? Że oni mówią, że po prostu oni mają już to wszystko wyłączyć, te wszystkie, lepiej nie wiedzieć, czy lepiej wiedzieć? No bo powiedz... Nie, wiedzieć. No właśnie, co jest lepsze? Wiedza jest postępem, wiedza jest wzrostem gospodarczym. Bez wiedzy nie ma to. Nic się nie dzieje. Trump już powiedział, zerwał traktat lizboński, odciął się od WHO, skończył z tym DEI, z tym diversity, equality, inclusivity, z tym debilną ideologią, która no to gorsza niż komuna, bo w komunie to wszyscy byli biedni, więc trzeba się było biednymi zajmować. A tutaj nagle powybierali jakieś kaleki. Przecież ja mam tyle błędów, ja mam dość częste relacje finansowe ze Stanami Zjednoczonymi. Płacę tantiemy, płacę prawa autorskie autorom naszym. Banki się tak mylą w tej chwili, że to się w pale nie mieści. Ile wypadków teraz było samolotowych, to jest spowodowane tym, że się zatrudnia ludzi nie według kwalifikacji, tylko według wariacji. Czyli że musi być najlepiej jakby był biedny, narkoman, pedał. To jest ideał w tej chwili, był ideał. A Trump to przeciął. Zlikwidował cenzurę. Tylko u nas dalej się to toczy. U nas w tej chwili ustawa wchodzi w życie, a może już weszła, że jak się chce wybudować dom, to musi być, ten dom nie może być dalej niż 1,5 kilometra od szkoły,
najbliższej szkoły pieszo 1,5 kilometra. Tak, słyszałem, nie w prostej linii. To jaki debil wymyślił coś takiego? Co to ma za znaczenie? Ja chodziłem do szkoły 4 kilometrów i co? Już były zapytania ludzi. Szkoła się liczy, jaka jest szkoła. Druga sprawa, to jeszcze nie jest wszystko. Tereny zielone jeszcze muszą być w promieniu 1,5 kilometra. A tereny zielone, wiesz co to jest? 20 hektarów minimum zieleni. To jak nie będziesz miał 20 hektarów, przecież zobacz, tutaj jesteśmy w Katowicach, tu nie ma terenów zielonych. To jakbyś chciał wybudować w tej dom, no szkoła będzie blisko, bo szkół pewnie jest wiele, ale terenów zielonych nie będzie, mogą nie pozwolić budowania domu. To jest wszystko, my kontynuujemy ten globalistyczny, chory sen Klausa Schwaba, ale Amerykanie już to przerwali. Niech naród polski patrzy, co Amerykanie robią. Niech naród polski zrozumie, że Trump już wypowiedział wojnę, można powiedzieć, temu globalizmowi, zielonemu ładowi, czy bezładowi, czy chorej. Jak może istnieć system, jak można w ogóle budować cokolwiek na założeniu, że najbardziej szkodliwymi substancjami jest woda i dwutlenek węgla. To są gazy cieplarniane najczęstsze. Metan to jest pestka w porównaniu do wody i CO2. A przecież my oddywamy, ja w tej chwili się zatruwam CO2, wszędzie pełno CO2, rośliny się cieszą, żyjemy w warunkach głodu CO2. Botanicy, fachowcy od klimatu mówią, że brakuje roślinom CO2, one się tym żywią. I my się mamy na to godzić. Trzeba przeczytać książkę. Wydałem książkę, tu się zareklamuję, ale wspaniała książka, Fałszywa energia. Napisało to 2 facetów, którzy wszystkie te założenia Zielonego Ładu przyjęli jako okej. I sprawdzali tylko, czy energia jest tańsza. No bo przecież słońce jest za darmo, fotowoltaika, światło jest za darmo, światło słoneczne. Czy rzeczywiście ta energia będzie też za darmo? Nie. Energia będzie 4 razy droższa niż od tej kopalnej z węgla, czy z ropy, czy z gazu ziemnego. Czy będzie czystsza może? Bo samochód elektryczny nie wypuszcza spalin. Nie wypuszcza spalin, ale wyprodukowanie baterii, wyprodukowanie tego samochodu i potem, jak to się mówi, unicestwienie tego samochodu, to jest tak brudny proces, że jest 4 razy więcej zanieczyszczeń, 4 razy więcej CO2 przy samochodach elektrycznych niż przy spalinowych. Więc o czym my mówimy? To jest nie dość, że to jest głupota, to jest jeszcze kłamstwo. Ale oczywiście to jest zbudowane w ten sposób, że ci, którzy kłamią, ci, którzy tym to zaproponowali, to nie są idioci. To są złodzieje. To są ludzie, którzy chcą nas wywłaszczyć z tego, co mamy. I zmieniają, to znaczy chcą transferu bogactwa z ropy naftowej do wiatraków. I dlatego kłamią. I biorą całą masę tych tak zwanych ekspertów, którzy może to nie jest kłamstwo, ale ze strachu przed utratą pracy za 5200 miesięcznie, bo to prawdziwy przypadek. Zgłosił się do mnie taki młody człowiek. 5200 ma. Ja mówię, to weź to, rzuć wszystko. No a z czego będę żył? I nie on jeden. Uzasadniają to kłamstwo, to złodziejstwo uzasadniają. Przepraszam, że tak mówię o złodziejstwie, bo tu nie ma innego słowa. To nie można powiedzieć, że to transfer bogactwa, bo to jest za mało. To jest po prostu barbarzyńskie złodziejstwo. Także trzeba z tym skończyć. Bo to nie ma żadnego sensu. Nie może być świat zbudowany, nie może być świat tak skonstruowany, że będą dookoła sami biedni, a ta elita będzie bogata. Bo przepraszam bardzo, wśród tych biednych to kto będzie im, jak mu się program zepsuje, jakiś tam googlowski czy jakiś inny, albo komputer, to kto mu to go naprawi? A kto będzie mu buty czyścił? Albo jeszcze ktoś będzie buty czyścił, to jeszcze tego nie zabraknie. Ale kto zrobi jakiś film, skomponuje jakąś ładną muzykę? Jaki niewolnik wyprodukuje coś twórczego, naprawdę przyjemnego? To jest absurdalna, to jest dystopia i z tego też nic nie będzie. Także ja się o to już nie martwię. Martwię się tylko, dlaczego Polacy, widząc, że Musk szuka, że znalazł w ZUS-ie amerykańskim emerytów 309-letnich, 260-letnich i całe miliony po 120-140 lat ludzi, których nie ma,
i nie pójdą do ZUS-u i nie sprawdzą, co w ZUS-ie się dzieje. Co się dzieje w NBP? Gdzie jest polskie złoto? Dlaczego ja od 1,5 miesiąca nie dostaję odpowiedzi z Narodowego Banku Polskiego? Na jakich warunkach polskie złoto? Ja wiem, że się znajduje jedna tam część w Wielkiej Brytanii, w Londynie, a druga w Nowym Jorku. Ale na jakich warunkach? Kto ma dostęp do tego złota? Kto nie ma dostępu do tego złota? Co mogą zrobić ci przechowujący z tym złotem? Chciałbym się tego dowiedzieć. Nikt się tym nie interesuje. A masy cicho siedzą. Wszyscy mówią, tego złota to nie mamy. Ja mówię, i ty możesz z taką świadomością żyć? Byłem wczoraj na takiej konferencji, na której konferencja poświęcona takiemu zdrowemu życiu, odżywianiu i życiu, leczeniu. Mniej leczeniu, bo jak się dobrze je, jak się zdrowo je, to się nie musisz leczyć, jak jesteś chory. I lekarz, który w czasie pandemii występował w obronie ludzi, bo tłumaczył i walczył o to, żeby nie zmuszać do szczepionek, miał sprawę sądową. Dalej się toczą te sprawy. Nie toczą się przeciwko tym terrorystom, którzy zamykali lekarzy, którzy oskarżali lekarzy, tym izbom lekarskim, które zabierały ich kolegom uprawnienia do pełnienia służby zdrowia, tylko skarżą tych, którzy zakwestionowali celowość albo jakość tych preparatów, które ludziom obowiązkowo chcieli podawać. I mówi, że w sądzie jakby on oczekiwał, że przyjdą ludzie i będą go tam w tym sądzie wspierać. Przyszło kilkanaście osób. Grzegorz Braun, to nie jest żadna kampania jego. Grzegorz Braun był molestowany, powiem delikatnie, przez panią tą sejmową marszałkową Witek. I cały naród to widział. I cały naród go podziwiał. Ale nikt nie wyszedł na ulicę albo przed dom pani Witek i nie wyryczał jej ty, taka, owaka, za to, co robiła. Do tej pory nie ma żadnego poparcia dla tych ludzi, którzy biją się o coś ważniejszego. Mówią, no ale ja nie mam czasu, ja nie jestem polityczny, ja nie jestem rewolucyjny. Jeżeli nie jesteś, to wesprzyj finansowo. Wyślij 100-200 złotych tym ludziom, którzy walczą, żeby ta walka, żeby przeniesiono te dobre, bo do tej pory nie było, Ameryka była jeszcze gorsza niż Polska. Więc teraz jak jest Trump i jak daje przykład, że trzeba przeczesać instytucje, przede wszystkim bym zaczął właśnie od ZUS-u, od Ministerstwa Obrony Narodowej, te wszystkie, które pochłaniają dużo pieniędzy. I sprawdził, gdzie te pieniądze idą, bo oni nas co do złotówki, co do grosza rozliczają. Jakaś kobieta do więzienia poszła, że zapłaciła olbrzymią karę, bo nie dała kwitka paragonu, gdzie to było chyba 3 złote, czy 20 groszy VAT był, tak? 21 groszy był VAT. 3 złote to 69 groszy. 69 groszy. A nawet mniej to było. Coś 70 groszy, czy coś takiego. Tego VAT-u było. I ona zapłaciła kilka tysięcy kary, a oni bezkarnie marnotrawią, budują elektrownię, a potem ją burzą. Zasypują piaskiem kopalnie. Pan Kaczyński, który pozwolił na to, jako wódz narodowy, pozwolił na to, żeby zasypać kopalnię, powinien dożywotnie więzienie dostać. To jest, Niemcy zalewają wodą, bo wiadomo, że to jest polityka unijna, ale zalewają wodą można wypompować, a piasek trzeba od nowa kopalnię kopać. Tego się najbardziej boję. Ja się najbardziej boję rządu w Warszawie, a nie w Moskwie, ani w Waszyngtonie. Mhm. Zanim zadam kolejne pytanie, sprawdźmy, kto jest partnerem dzisiejszego odcinka. Dzięki nim jesteśmy w stanie jako kanał szybciej się rozwijać. Kanał wspiera aplikacja inwestycyjna XTB, która oferuje dostęp do tysięcy instrumentów finansowych z całego świata. Więcej na ten temat znajdziecie w linku w opisie filmu. Janku, pojawiło się u ciebie zdenerwowanie. Myślę, że każdy zauważył zdenerwowanie, oburzenie, ale to świadczy o tym, że ci zależy. Że ci zależy, bo
sporo lat tutaj przeżyłeś, mimo że 20 lat na emigracji w Stanach. Wyjechałem i wróciłem. Ale też dzięki temu trafnie jesteś w stanie zobaczyć to, co w Stanach było, to, co dzisiaj jest po tej zmianie. Można powiedzieć, że przyszła nowa miotła i sprząta. I faktycznie ta nowa normalność według wielu, chociaż nowa normalność to dziwnie brzmi, że ta rewolucja zdrowego rozsądku, zresztą jak podobnie Mencen mówi w Polsce, jest, zgadzam się z tym, że wielu Polaków widzi, ale mało Polaków działa. Ja często namawiam tutaj, że zacznijcie od swojego podwórka. Nie musicie protestować w Warszawie, ale idźcie do swojego urzędu, jak wam coś nie pasuje. Niech nie idą nawet. Niech wezmą temu, kto chodzi po urzędach, tym właśnie takim aktywistom, niech im pieniądze wyślą, niech oni żeby mają za co żyć. Tak, to jest ich praca. Jak ktoś, ja wiem, ja też nie jestem takim, ja wolę sobie tam coś potłumaczyć, poczytać, niż wychodzić na ulicę. Tylko powiedz mi Janku, ale wspierać bo często, no to jest jedno z rozwiązań, bo czasami, jak ty powiedziałeś, że trzeba liczyć na przykład w ZUS-ie pieniądze, których nie ma, że trzeba sprawdzić NBP, złoto, gdzie ono jest. Zresztą sytuacja w Stanach podobna, zaraz będą sprawdzać, gdzie jest to złoto, ile jego jest w tym forcie. Kiedy ja czytam wiadomość w mediach polskich już kilka tygodni temu, ja o niej wspominałem, ale będę rzucał ten przykład wielokrotnie, bo to jest absurdalne. Jeśli Polak słyszy taką rzecz, że Ryszard Florek, jeden z najbogatszych przedsiębiorców, prezes Fakro, powiedział, że do końca 2025 roku chce wystartować z produkcją w Stanach Zjednoczonych. Dlaczego? Powiedział tak, chcieliśmy to zrobić w Polsce, ale przez 4 lata nie dostaliśmy pozwolenia na budowę. Ja chyba powiedziałem, że więcej lat, ale nawet jeśli przedsiębiorca, który wielokrotnie pokazał, że umie robić biznes, zatrudniać ludzi i zarabiać kasę i płacić podatki, przez 4 lata nie dostałem pozwolenia na budowę kolejnej fabryki, no to w związku z tym kupiliśmy halę w Ameryce Północnej i tam będziemy ten biznes robić. North Carolina. Więc jeśli Polacy to widzą, że taki przedsiębiorca nie ma przebicia w urzędach, to nie mówią, to co ja, Kowalski, który zarabia 5200, kurczę, to ja w urzędzie coś zwuję. No to dlatego, to mnie właśnie najbardziej oburza, że nikogo to nie oburza. Że ludzie się na to godzą. Ale godzą się, mi się wydaje, że już tak na granicy są. Tylko, że boję się, żeby to nie była znowu taki wybuch jak Solidarność, jakaś rewolucja, wyjdą i będą się o pasztetówkę spierać. Nie czytamy książek. Polacy nie czytają książek, boją się czytać książek. Ile ja mam telefonów, rozmów, spotkań na ulicy nieraz. Wie pan co? Bóg pana mi zesłał, czytam tę książkę. Nigdy nie czytam żadnych książek. Uwierzyłem, zmusiłem się i moje życie się odmieniło. Wczoraj na tej konferencji chyba z 30 osób do mnie podchodziło w takiej sprawie. Czytajcie państwo książkę. Jeżeli nie przyswajacie sobie wiedzy, nie wiecie, co się dzieje, nie rozumiecie, czy to jest dobre, czy to jest złe. Myślicie, że podniesienie płacy minimum jest dobre? Niedobre. Myślicie, że ograniczanie budowy jest dobre? Niedobre jest. Nie myślcie w takich kategoriach, że dobrze temu Florkowi taki bogaty. Bo to jest strata dla Polski. Chociaż ja się tym nie martwię. Ja przewiduję inaczej, że będzie taki, jak ktoś z przedsiębiorców słyszy, to ja pomogę. Taki trend, że będą duże firmy polskie i średnie budować firmy w Stanach Zjednoczonych. Bo w Stanach Zjednoczonych był proces odwrotny. Po co ty będziesz budował John, czy Joe, czy jakiś tam George? Po co ty będziesz tutaj się zabijał i robotnikami kierował, wspierał ze związkami zawodowymi? Spoko, finanse, będą drukować dolary, będziesz miał dolary i nie będziemy, a produkować nam będą głupi Chińczycy i jeszcze jacyś tam inni. I się przejechała Ameryka na tym, bo cała siła Ameryki polegała na tym, że była krajem uprzemysłowionym, że wszyscy pracowali i produkowali. A przez ostatnie 30 lat, ja dlatego wyjechałem z Ameryki, bo zobaczyłem, że tam się nic. W pewnym momencie gdzieś przeczytałem, że się produkuje tylko gaz ziemny, ropę naftową i soję i kukurydzę. Ja myślę, największy kraj świata. Powiedzcie mi państwo, przeglądnijcie sobie w domu wszystkie rzeczy, jakie macie. Powiedzcie mi, czy ktoś znajdzie coś, gdzie jest napisane Made in USA. Nic nie ma Made in USA. Nawet Hollywood już nie. iPhone jest w Chinach robiony. Wszystko jest robione za granicą. I oni potrzebują tego. Mało tego, jeszcze jak Trump nałoży cła, bo te taryfy, proszę państwa, to nasi tam tłumaczą jako taryfy. To nie są żadne taryfy, to są cła. I to cło obciąży Amerykanów. No tak, no bo przecież... Żeby nie obciążyło Amerykanów, trzeba te okna pan Fakro, czy schody te na strych,
On będzie produkował w Stanach Zjednoczonych i nie będzie cła na nich. I on będzie amerykańskim producentem, ale równocześnie i polskim producentem, bo ten kapitał będzie polski w dalszym ciągu. Oby tylko on tam nie został, więc dlatego trzeba zadbać o to nasze podwórko, żeby tu było po co wracać. Tak jak ja miałem po co wracać w 2002-2003 roku. 2003 wróciłem. To powiedz mi, jak mamy zadbać o to swoje podwórko, bo mówiłem, że będzie o rozwiązaniach, więc chciałbym o tych rozwiązaniach porozmawiać teraz, w tej drugiej części odcinka. Jak my jako Polacy, jako przedsiębiorcy, jako kreatywny, chętny do edukacji jednak naród, jeszcze głodny rozwoju, bo przecież jeszcze nie można powiedzieć, że przekazujemy majątki. Może jakieś pierwsze pokolenie rodziców coś przekazuje, to element sukcesji się pojawia coraz częściej, ale dalej młodzi ludzie chcą coś budować. A z drugiej strony ty mówisz, że nie ma napisane na wielu, w zasadzie na żadnym produkcie Made in USA, a na ilu jest napisane Made in Poland. Też dużo jest, jest dużo. Jest dużo, ale ile jest fabryk, które zna cały świat? Co my musimy zrobić realnie, żeby nam się dobrze żyło? Polacy żyją oczywiście na coraz wyższym poziomie niż na przykład 30 lat temu. Jesteśmy krajem bogacącym się, ale żyje nam się wygodniej. Co zrobić, żeby właśnie te regulacje, nie tylko polskiego rządu, ale głównie rządu Unii Europejskiej. Nie, głównie polskiego. Głównie polskiego. Bo Unia Europejska mówi, należy zrobić to, a nasi tak zrobią, że już gorzej się nie da. Ale powiedz, Janku, co zrobić? To takie pytanie kończące tę moją myśl. Co zrobić, żebyśmy jako Polacy byli bogaci i rozumieli, to też jest ważne, że nasz sąsiad dobrze by było, żeby też był bogaty, żeby nie był biedny, żeby nie miał gorzej niż my. Tak. Taka mentalność jeszcze. Zawiść jest strasznym uczuciem. Najbardziej zatruwa z tego zawistnika. Jeżeli my zawiść od zazdrości różni się tym, że zazdrość to ja bym chciał mieć to, co ty masz. Ładny zegarek masz, zazdroszczę ci. Chciałbym też go mieć. A zawiść to jest, ty masz zegarek, to ja bym chciał, żebyś nie miał zegarka, bo ja też nie mam zegarka. I to jest chore. A poza tym ktoś, kto ma tak negatywny stosunek do swojego otoczenia, to jest zatruty psychicznie. A jak ktoś jest zatruty psychicznie, nic dobrego z niego nie wyjdzie. Nieprawdą jest, proszę państwa, że są przedsiębiorcy, oszuści. To nie są przedsiębiorcy, to są oszuści. Przedsiębiorca to jest człowiek, który patrzy, czego dookoła brakuje jego bliźnim i stara się to uzupełnić. I to jest przedsiębiorczość. A nie, że ktoś chce, to mówią, firmę se założył, i bogaty. To nie dlatego, że sobie ktoś założy firmę. Załóżcie sobie firmę. Załóżcie sobie taki impost. Przecież wymyślcie, impost to jest przykład dobrego polskiego pomysłu. My mamy ile tego kapitalizmu? 30 lat, z tego 28 jest zniekształcony. Czy 29 zniekształcony. Ameryka 200 ileś lat i uciekli od kapitalizmu. I Ameryka się cofa. Już się zaczęła cofać 20 parę lat, kiedy ja wracałem, to już miałem dość. Już widziałem, jaki kraj jest zdewiowany. I ludzie. U nas było wtedy jeszcze świeżo, jeszcze jeździli. Pan Solosz jeździł, jak opowiadał, przyczepę i przywoził pomarańcze z Berlina, zarabiał na kilogramie 50 groszy czy złotówkę i tak ludzie się dorabiali. Pozwolić się ludziom dorabiać, skończyć z tymi JPK, jeszcze split payment, kontrola, tylko ciągła kontrola. Nie można niczego zrobić w Polsce. Jeden sąsiad nie może sąsiadowi pomóc przy budowie domu bez płacenia VAT-u czy jakichś innych haraczy podatkowych. Zlikwidować te PCC. Co to za podatek od czynności cywilnoprawnych? Jakie PCP? Jakie to są czynności cywilnoprawne? Co oni robią? Utrudniają. To powinien być, rząd powinien płacić ten podatek, a nie my. Rząd nie ma pieniędzy. To zrozumcie, najważniejsza prawda. Rząd nie ma pieniędzy. Rząd ma nasze pieniądze. Jeżeli rząd marnotrawi, to nasze pieniądze marnotrawi. I jak my mu nie damy, nie dawać rządowi pieniędzy. Dbać o swoje podatki. Że jak rząd nie będzie miał pieniędzy, to się zacznie, to zwolnią ludzi. Zobaczcie, ile w Ameryce ludzi nagle zwalniają. Ale co można myśleć, że nie dawać im pieniędzy, co nie płacić podatków? No ja myślę, że nawet taki aktywny bunt społeczny to by było dobre. Jakby się ze 100 przedsiębiorców... Ale to wiesz, co ci zrobią? Zablokują ci konto, Ale jak się 100 przedsiębiorców zablokuje, jak zablokują, co zrobią? No zablokują, to przygotować się do tego. Zrobić sobie takie konto, którego nie zablokują. Zebrać te pieniądze i zatrzymać i nie wysyłać im.
to dużo, to zabraknie. Od razu jakiś powiat tam nie będzie miał na pensję. Na pewno zaczną się z nami bardziej liczyć, no bo są uzależnieni od tej rzeki pieniędzy, która płynie. Jeśli jest wpłacany VAT, czy CIT, czy inne ZUS-y w terminach, no to płyną pieniądze zarobione przez Polaków i mają urzędy te pieniądze, żeby faktycznie... Wspomniałeś? Jedną rzecz powiem, przepraszam, bo jakby mam obowiązek powiedzieć. Ja już tak długo żyję i tyle systemów przeżyłem, że powiem państwu jedną prawdę. Nie bójcie się. Za komuny to na Sybir nas chcieli wywozić. Straszyli nas Sybirem. I ci, co pyskowali, najlepiej na tym wyszli. Później to samo. W przedsiębiorstwie, gdzie pracujecie, nawet jak się z właścicielem nie zgadzacie, to pyskujcie. Ale nie, żeby go obrazić, ani żeby tam mówić, że Kowalski zarabia więcej niż wy, tylko panie, to nie powinno być tak, tylko inaczej, bo tu jest marnotrawione, to bądźcie, nie bójcie się mówić prawdy, nie bójcie się krytykować, jeżeli jest prawdziwa krytyka. Wygracie na tym. To strach ludzi paraliżuje. Pandemia konstruktywna krytyka jest jak najbardziej za. Polecam książkę, jak dobrze pamiętam, chyba się nazywa Filozofia Toyoty i Filozofia Kaizen, która jest w fabryce Toyoty, gdzie każdy może napisać swój pomysł na to, jak bardziej oszczędzać, jak ergonomiczniej to wszystko powinno działać, jak bezpieczniej pracować. I można się podpisać, wrzucać do takiej urny, a można to zrobić anonimowo. Są nagrody duże dla tych pracowników. Ale to jest jeszcze mała skala. To jest jeszcze mała skala. Do posła iść, nawet do rządu pójść, zebrać się w kilku. No przecież takie nieraz absurdy robią, no chociażby pan Florek. No kto to widział, żeby tak, przecież jest prawo w Polsce, które mówi, że wolno to i to. Jeżeli ktoś spełnia te warunki, to już nie powinien żaden urzędnik go blokować. A jak go blokuje, to wyrzucić urzędnika. No ale przecież pan Kluska robił to samo, nie tylko za Optimusa, jak otworzył firmę swoją, która nazywa się chyba Dobre Jedzenie. Optimus wcześniej, ale mówię teraz, Dobre Jedzenie, jak produkuje owieczki, ser z jagnięciny. Najlepszy ser, powiedział, że jak przyjechali do niego przedsiębiorcy, którzy robią to samo we Włoszech, w Austrii, w Szwajcarii, to powiedzieli, że nigdzie nie mają owce tak dobrze jak... A on powiedział, że on miał chyba, nie pamiętam, zobaczcie sobie film, jest na YouTubie, wpiszcie sobie po prostu, chyba nawet za TVP jeszcze nagrany, on jest 10 lat temu, dawno temu i on powiedział, że żeby zbudować swoją jakąś stodołę drewnianą na swojej ziemi, za swoje pieniądze, bez kredytów, po prostu dzisiaj ze swoich desek, bo nawet miał las, to on musiał mieć chyba 27 dokumentów, mówi 2 teczki, zezwoleń, pozwoleń i tak dalej, więc to pokazuje, że dalej ta regulacja jest tak duża, że trzeba to deregulować. To są słowa, których nie powinniśmy używać. Powinno być prosto, opresyjna. I dzisiaj idę właśnie do tej deregulacji, bo przecież ostatnie spotkanie, wspominałeś o Rafale Rafał Brzoska z Impostu i ostatnio było spotkanie, gdzie pan Tusk na spotkaniu z przedsiębiorcami, no i powiedział, panie Rafale, idźmy w tym kierunku, ułatwiajmy przedsiębiorcom, to ja pana mianuję, żeby to pan z zespołem pomógł i Rafał Brzoska, nie znamy się, więc pan Rafał Brzoska powiedział dobrze, no i powiedział, że on już ma z przedsiębiorcami dużymi wypracowane rzeczy, które chciałby wprowadzić, więc on nie musi tego za namową pana Tuska zaczynać robić, bo już to jest zrobione. I pytanie, czy to jest właśnie zagrywka jakaś przedwyborcza i taka, wiesz, dla tłumu? To zagrywka ze strony Tuska. Nic się nie zmieni. Bo przecież go gnoił parę miesięcy temu. Wcześniej. Straszył. Tak. Natomiast z przedsiębiorcy to nie są dobrzy partnerzy do takiego ruchu. Ponieważ każdy przedsiębiorca to jest indywidualność. To są ludzie niezależni. Przedsiębiorca nie lubi, jak powiedzieć, słuchaj Henryk, może byś ty, wiesz co, zrób tutaj to. To on zrobi, ale on nie od razu zrobi, on zatem po swojemu zrobi. To trudno. Normalni ludzie, konsumenci, niech konsumenci to robią. I nie, żeby skarżyli się, że jakiś napis tu jest albo że owady jedzą. Nie jeść tego, nie kupować tego, zbojkotować, a nie branzlują się takim, krytykują wszędzie, prawda? Widzę, taka pani mówi, o proszę, E186 pokazuje na etykiecie, że tam jakiś jest owad w tym jedzeniu. Nie bawić się, to nie jest zabawka, to nie jest po to, że to jest po prostu chory ruch ze strony elit, globalistycznych elit, tego Schwabenklausa i Unii Europejskiej i trzeba ich też tępić. Dlaczego komisarze, którzy rządzą Unią Europejską, są niewybieralni? Jak to się dzieje, że mamy system demokratyczny, w którym elita jest niewybierana? Co to za demokracja? Czy ja nie jestem za demokracją,
Ale ja bym wolał dyktaturę świadomą, taką jak Pinochet na przykład. Ale jeżeli już mamy demokrację, wszyscy mówią o demokracji, to niech pani Van Leyden jedzie do domu i wnukami się zajmuje. My wybieramy ludzi, ale jak wybieramy, to też nie patrzy się na to, jaka partia, ile ma tam na sondażach, tylko kogo wybieracie po nazwisku. Jest siła w narodzie. Jedyną siłą, która może zgnieść największą, najgorszą dyktaturę, czy hitlerowską, czy komunistyczną, stalinowską, to są ludzie, którzy wychodzą na ulicę albo nie wychodzą do pracy, buntują się, zniszczą każdą ekipę. I to jest prawda. Za każdym kroku. Dajcie znać w komentarzu, bo to dla was nagrywamy, to wasz głos tutaj jest istotny. Te materiały nie oglądałyby się, gdybyście wy nie chcieli ich słuchać, oglądać, więc napiszcie w komentarzu, jak wy widzicie właśnie te zmiany, o których przez pół godziny rozmawiamy tutaj z Jankiem. Zmiany na świecie, zmiany w Polsce, ale też zmiany w na waszym podwórku. Dajcie znać, jak to wygląda i dajcie suba. Idziemy po 500 000. Janek przed rozpoczęciem pochwalił nasz kanał, naszą pracę, bo faktycznie to już jest prawie 6 lat pracy, a to dopiero 6. Jak ja ostatnio przeanalizowałem, ja mówię, kurczę, to jest dopiero niecałe 6 lat. Co to jest? Co to jest? Ja mówię, jeszcze z 20 potrzebujemy, żeby coś zrobić, ale jesteśmy coraz bardziej świadomym społeczeństwem, które często rzuca już takie stwierdzenia, których 20 lat temu byśmy nie powiedzieli, czyli że Unia Europejska nie jest czymś, o czym byśmy marzyli i może pora wyjść z Unii Europejskiej. To nie jest ta Unia, do której żeśmy wstąpili. I powiedz, rozmawiałem z Magdą Ziętek-Wieląską, ona powiedziała, że to była ta Unia, która dzisiaj jest taka sama, tylko inaczej nam to sprzedano. Tak nam zaklejono oczy, że ta Unia już na początku, w 2004 roku, jak Polska wchodziła 21 lat temu, była dokładnie tą samą Unią, tylko nam tego jeszcze nie pokazano. Żebyśmy na początku nie protestowali, tylko weszli. Może pani Wielomska ma rację. Nie wiem tego, ale wtedy faktycznie ten marketing wygląda inaczej. Dzisiaj wygląda to tak, że już nam wysyłają migrantów, tak? Przysyłają i mówią, że w 26 w czerwcu Polska się zmieni, że będzie tu już niebezpiecznie, że mamy się szykować. Dlaczego? Ja sobie myślę, kto tak naprawdę na to pozwolił i teraz wielu Polaków mówi, wyjdźmy z tej Unii Europejskiej, my nie potrzebujemy, my sami sobie ogarniemy. Nam tylko Polakom, zresztą ty doskonale wiesz, bo ty jesteś przecież z tego pokolenia, gdzie mówisz, że komuna to wszystko... jeśli my sobie poradziliśmy, moja babcia 91 lat, ona mówi, jeśli my sobie poradziliśmy w stanie wojennym w komunie, to dzisiaj naprawdę mamy świetny czas. To my nie potrzebujemy tych wszystkich urzędników, my sami sobie jesteśmy w stanie pomóc. Powiedz tylko, czy to byłoby dobre rozwiązanie wyjście z Unii Europejskiej, czy to jest za daleko? Czy tu nie chodzi o to, tylko trzeba pewne inne rzeczy zmienić? Teraz ja bym już optował za wyjściem. Bo mamy Brexit, tak? Mamy mamy Wielką Brytanię, która wyszła z Unii Europejskiej, oczywiście zupełnie to jest inny kraj. Tam się zmieniło, się pogorszyło wszystko, ze względu na to, że to wyjście jakby uruchomi. To zawsze jest tak, często jest tak, że człowiek podejmie jakąś decyzję taką gwałtowną, potem żałuje. Ale potem, jak sobie jeszcze raz przemyśli, to się okazuje, że jednak nie było tak źle. Polacy zawsze, przecież od 1945 roku, to najbardziej kto podskakiwał? No Polacy. To znaczy, myśmy byli zawsze tą awangardą buntu, walki o prawdę, o Boga, o wolność. To dlaczego teraz mamy się oglądać na innych? Dalej bądźmy awangardą. A teraz już trochę pozarabiali, otyli, źle się odżywiają, nakupowali sobie drogich samochodów. To też jest choroba, żeby kupować drogie, nowe samochody. Kto to kupuje? Żaden milioner, prawdziwy, bogaty człowiek nie kupuje nowych, drogich samochodów. Po co? To jest strata pieniędzy. Samochód się kupuje taki, żeby był sprawny, nie nowy, najlepiej dwuletni, ale to tak na marginesie. Ale nasi teraz myślą, że już mają majątki. No to brońcie tych majątków, bo wam chcą ukraść. Bo cały ten ruch Schwaben-Klausa to jest oparty na tym sloganie: nie będziesz miał nic i będziesz szczęśliwy. Ale ja się z tym nie zgadzam. I chciałbym tu zrobić kropkę. W ogóle nie iść w tą ale wizję jest poważniej niż myślisz. Ale chciałbym o rozwiązania poprosić. Ale ludzie się godzą z tym i mówią, no jak to, no to co ja teraz będę robił? I kombinują, jak się urządzić w tej czarnej dziurze. Ale to część nas oglądających, ja bym dla naszych chciał, Janku, to jakie rozwiązania, zaraz będą rozwiązania dla tych, którzy nie mają pieniędzy, jak się odnaleźć na rynku pracy, ale chciałbym dla tych, którzy mają pieniądze.
mają przedsiębiorstwo, dobrze zarabiają na etatach, są menadżerami, zarabiają i piszą do nas i mówią, zresztą są u nas w metamorfozie finansowej, szukają rozwiązań. Więc zapytam o nie i oni mówią, mam kilkanaście tysięcy każdego miesiąca, które mi zostaje i nie wiem, co z tym robić. Złoto, teraz tylko złoto. Nawet dzisiaj, złoto, kiedy mamy... srebro, tak, kiedy nawet mamy... nie na 9, dopiero dzisiaj. Dopiero dzisiaj. Tak. Złoto trzeba było już kupować 5 lat temu. Nawet wcześniej. No ale jeśli ktoś nie kupował, to dzisiaj za ceny 12 tysięcy za uncję jest tanio według ciebie? Ja kiedyś chciałem kupić działkę w Ameryce. I ta działka kosztowała 180 tysięcy. Tak drogie. Poczekam, aż stanieje. Kupił ktoś za 180 i patrzy się za 2 miesiące 350. Wow. I tak dalej. 5 milionów, 500 kupił McDonald's i postawił McDonald's. Ja mogłem ją kupić rok wcześniej za 180 tysięcy. Czemu nie kupiłeś? No bo myślałem, że to drogo. Bałeś. Więc no tak. Wszystko, proszę Państwa, w obecnym systemie jesteśmy pod taką inflacją, dopóki nie zmienimy pieniądza, to jest inflacja. W związku z tym cokolwiek, jeżeli mamy papierowe pieniądze, to najszybciej tracą na wartości. Więc złoto jest kotwicą wartości pieniądza. Jak za te papiery, które mamy gdzieś tam w banku czy w bieliźniarce, kupimy sobie złoto, to złoto nie będzie traciło na wartości, tylko będzie zyskało. I dlatego to jest forma przeniesienia majątku na lepsze czasy. Ale trzeba o te lepsze czasy walczyć. Trzeba się sprzeciwiać. Trzeba się nie wolno się bać. Bądźcie ostrożni. Ale przedsiębiorczość, jak najwięcej przedsiębiorców. Ale jak uprawiać przedsiębiorczość, jak w tej chwili 2200 już jest ZUS-y tam z tym. Tak. To zaraz do tego przejdziemy. To jeszcze chciałbym, oprócz złota, to powiedzmy, bo tak, złoto, wiem, że jesteś złoto, srebro, czyli... Bitcoin, jeżeli ktoś ma zdrowe nerwy, ja uważam osobiście, że Bitcoin jest no rok temu Bitcoin kosztował 3 razy mniej niż obecnie, mniej więcej. No ale kiedyś kosztował jeszcze więcej, mniej, a potem ale więcej. Wtedy, czy też uważasz, że to jest nie dalej... To nie jest ten problem, bo to nie... Jeszcze świadomość ludzka nie doszła, nie dorosła, nie zrozumiała Bitcoina. Proszę Państwa, jest taki fakt, ja to opowiadałem już pewnie gdzieś tam, może się dla kogoś powtórzę. W czasie wojny w Iraku, jak Amerykanie napadli na Irak i wojska sojusznicze, nasze też, zbombardowano bank centralny iracki. Przez kilka miesięcy bank centralny nie działał, nie emitował pieniędzy. Dinar iracki zyskał na wartości, był mocniejszy niż dolary. Jak Irakczycy próbowali z Amerykanami coś handlować, to nie w dolarach, tylko w irackich dinarach. Dlaczego? Bo dolar jest cały czas fałszowany, cały czas pompują, drukują pieniądze i po prostu osłabiają siłę nabywczą pieniądza. A bank centralny iracki był zbombardowany, nie działał, to nikt nie psuł pieniądza. W związku z tym ten pieniądz zachowywał wartość. Pieniądz musi być twardy. Twardość pieniądza polega na tym, że nie można go albo bardzo trudno go podrobić. Bardzo trudno go sfałszować. Złoto dużo trudniej powiększyć jedną uncję na 2, podwoić, niż $100 banknot zrobić 200. Drugi się ma, od razu włączą drukarkę, będzie kilka tysięcy banknotów wydrukują. Więc dlatego musi być pieniądz twardy. Bitcoin jest takim pieniądzem. Bitcoin ma określoną podaż, 21 milionów sztuk i więcej nie będzie. I to mnie przekonuje. Może tam jeszcze są jakieś wątpliwości. Wydałem taką książkę, Czas Bitcoina. Przeczytajcie sobie Państwo, jak ktoś ma wątpliwości. Przeczytajcie sobie Państwo. Ale rezerwa walutowa, część rezerwy walutowej również Stanów Zjednoczonych, zresztą konferencja już się wycofuje. Niedawna. Wycofuje się? Znowu zmiana? Tak, już powiedział, że nie. Powiedział najpierw, że robi rezerwę i dlatego Bitcoin zaczął znowu spadać teraz. 87 wczoraj. Więc nie patrzcie na to, nie patrzcie na to, co inni robią. Bo to, że ktoś sobie kupił 4 Rolexy, to nie znaczy, że należy inwestować w Rolexy. Ale ja znam takich ludzi, którzy sobie kupują 4 Rolexy i robią dobrze, dlatego że oni wiedzą, jakie Rolexy kupić. Bo oni są kolekcjonerami. Więc nie patrzmy na pozory, patrzmy na fakty. Fakt jest taki, że w tej chwili łatwo sfałszować pieniądze na całym świecie. Złotówki, nie kupujcie dolarów, franków, euro, niczego. Złotówki, trzymajcie złotówki. Dobrze się dzieje w Narodowym Banku Polskim. Dokupują złoto, czyli pokazują, że
polskiemu rządowi, bo ciężko mi to wypowiedzieć, Niektórzy mówią zależy. Polskojęzyczni. Ale chyba nie zależy, to przez przypadek. Przez przypadek. Glapiński jakoś, ja wiem, kto mu to podpowiedział, znam tego człowieka, chwała Bogu, że tam pracuje i on na to poszedł. To jest też pewien rodzaj chwały, sławy, dumy i mamy to złoto. Jesteśmy 12, jak chodzi o zasoby złota, 12 bankiem, czy 12 państwem na świecie. To jest wysoka pozycja. I teraz my bądźmy własnym bankiem centralnym. Zamiast te Malediwy tam pojechać i 40 000 stracić nie wiadomo na co, bo to Malediwy nuda taka. To można przecież nawet na Bałtyku czasami jest też ciepła woda. I ładniejsze plaże są niż na Malediwach. Więc nie marnować pieniędzy na jakieś głupią konsumpcję, na nowe samochody drogie, jeszcze drugie, trzecie, tylko kupić złoto i trzymać, i czekać, ale też bić się o tą lepszą przyszłość. Wspierać tych ludzi, którzy walczą o dobro, a nie być obojętnym albo trzymać się z wrogiem. Nie współpracować z wrogiem. Ja znam rolników, którzy rezygnują z dopłat obszarowych, bo cena nie ma nic za darmo, proszę Państwa. Jak ktoś wam da coś, jak ktoś wam da 100, to wam zabierze 300. Tak samo to rząd jest mistrzem w tym. Więc dlatego nie dać się nabrać 500 plus, 800 plus. To jest działanie szkodliwe dla wszystkich, dla otoczenia naszego. Nawet jak mamy dużo dzieci, to też nie jest żadna korzyść, bo to nas obezwładnia, demotywuje i tak dalej. Bądźcie samodzielni, dbajcie o własny majątek, bądźcie oszczędni, nie wydajcie, nie jeździcie Lamborghini. Ja mam teraz w rodzinie takiego 2 kuzynów dalekich, którzy pracują w firmie, która pożycza Lamborghini i mówią, że się nie mogą obrobić. Lamborghini, Rolls-Royce'y, żeby się ktoś przejechał. Co to za frajda przejechać się nie swoim Lamborghini, zapłacić 4000 zł, czy nawet więcej. To są chore rzeczy. Skończyć z tym blichtrem. Skromnie, złoto, dbać o siebie, uczyć się, czytać, rozumieć i budować własny biznes albo własną osobowość. Uczyć się jakiegoś zawodu, takiego, który jest... Bo jak ktoś jest zaopatrzeniowcem gdzieś tam w branży optycznej, co to? No może w optycznej to już go coś tam się nauczył, ale ogólnie zaopatrzeniowcem. Albo kim pan jest? Mówi facet do mnie, to pisze gdzieś taki list. Panie Janku, ja jestem już 30, 20, mam 50 lat, no dobrze zapowiadającym się jeszcze człowiekiem i jeżdżę wózkiem widłowym. W firmie 20 lat. Jak można wózkiem widłowym jeździć 20 lat? Przecież to zwariować można. To jest nuda bez przyszłości. Nauczyć się czegoś lepszego. Jest dużo fajnych rzeczy. Ja mówię o hydraulice. Hydraulików nie ma. Hydraulicy zarabiają, dobry hydraulik w tej chwili 100 000 złotych zarobi, a taki normalny 20-25 tysięcy zarobi. Kto zarobi tyle? Nawet dyrektor fabryki nie zarobi. A to szczególnie oni nie zarabiają, dyrektorzy szkół czy nauczyciele. Niestety ostatnio dziewczyna, która nas ogląda, napisała, że jest nauczycielką, zarabia 4000 złotych, 4200 chyba, więc odpowiedzialność ogromna, misja ogromna, a wypłata minimalna. Ale to jakie jeszcze zawody? No bo jeśli jesteśmy przy takiej sytuacji, żebyśmy nie skończyli na tej konkretne zawody. Rozglądnijcie się Państwo, jakich ludzi potrzebowaliście. Nawet w budowlance, nie nawet, ale budowlance. Jeszcze się coś buduje, niedługo nie wiadomo. Ale powiedzmy, budowlanka to nie jest nasz szczęśliwszy moment. W domu potrzebujemy elektryk, ale to nie, przecież to, że ktoś jest, że chodzi w takim roboczym kombinezonie, to niczego nie ujmuje. Ja mam znajomego, który jest hydraulikiem, ma tyle pieniędzy zarabia i jest mistrzem maratonów. Biega maratony po 100-150 kilometrów. On ma te pasje, czyta książki, maluje, a jest hydraulikiem. Jakbym powiedział, to hydraulik, to cham. Nie, bo kiedyś to był taki zawód. Wszyscy byli chamy, tylko hydraulik był jeszcze pochlapany, przepraszam za wyrażenie, czymś tam. Jeżeli się dobrze pracuje, jeżeli się ma konkretny zawód, jeżeli się umie coś robić, medyczne zawody, na pewno ci wszyscy, którzy będą pomagali ludziom starszym, bo teraz dużo starych ludzi będzie, młodzi się nie rodzą, prawda? Tak. Nie wiem dlaczego, może też na przykład nauczyć, zmobilizować młodzież do robienia dzieci, no. Może trzeba uczyć ciupciania, przepraszam za wyrażenie,
bo młodzież się do tego nie garnie. No, może należałoby się takimi rzeczami zająć. A nie tak nad wszystkim, no narzekamy, ale nic z tym nie robimy. Jest dużo miejsc pracy. Jeżeli chcecie państwo zarabiać dużo i na przykład napiszecie sobie, chcę 40 000 zarabiać miesięcznie, idźcie do urzędu skarbowego i zapytajcie się, kto zarabia 40 000. Albo gdzieś tam do gminy czy do urzędu pracy. Kto zarabia? To powiedzą ten, tacy. Nie po nazwisku, tylko w jakim zawodzie. Nie ma RODO? I nauczcie się tego. Oni będą zarabiać mniej, wy też troszeczkę mniej, bo to jednak zawsze podaż obniża. Albo może będziecie lepsi od nich. Konkurencja, proszę państwa, nikt nam nie da tyle pieniędzy, co konkurencja. Nie bójcie się konkurencji, błogosławcie konkurencję, bo jak jest lepsza, to was czegoś uczy, podciąga was, a jak jest gorsza, to wy się podciągacie, to wy jesteście, brylujecie. Przestać być takim małostkowym, takim kmiotem, takim zaściankowcem, człowiekiem świata. Pojechać gdzieś, ale nie oglądać te zabytki, bo co to wam da, to sobie album kupcie albo na YouTubie znajdziecie, tylko poczytać o tym kraju. Dlaczego? Porozmawiać, nauczyć się języka. Dlaczego ten Turek jest tak? Dlaczego Turcja? Tu wszyscy pojadą do Turcji, myślą, że jakiś taki kraj będą z szablami na koniach jeździć, a to bardzo nowoczesny, fajny. Skąd się to wzięło, nie? Poczytać. To ostatnie pytanie dzisiaj, bo niestety czas nas dzisiaj ogranicza. Pytanie związane z tym, bo czy edukacja finansowa Polaków to jest przyszłość, bo my jako kanał, nie wiem czy wiesz, ale zaraz się dowiesz, bo wręczę ci książkę. Na 99% tej książki nie czytałeś i ta książka jest związana również z platformą Metamorfoza Finansową, którą stworzyliśmy jako kanał. To jest pierwsza w Polsce bezpłatna platforma do edukacji finansowej ludzi, nie tylko przedsiębiorców, ale generalnie wszystkich i również tam są materiały do edukacji finansowej dzieci. I Dawid, który jest moim wspólnikiem na kanale, który jest pionierem, wymyślił tą metamorfozę, napisał również książkę. I ta książka będzie dla ciebie dzisiaj prezentem. Teraz się ją wręczę. I teraz rzucę pytanie. Czy uważasz, no bo moglibyśmy narzekać, że tego nie ma, że właśnie Polacy... I tam okazuje się, że do tej metamorfozy finansowej, do konkursu, do zmiany finansów zgłaszają się, Janku, również ludzie, którzy zarabiają bardzo dobrze w Polsce. Zarabiają kilkadziesiąt tysięcy, 40, 50, 60, 70 rekordzista. Ludzie z milionami złotych też się zgłaszają, bo mówią, mamy te pieniądze. Oni mają czasu się nauczyć. Część mówi, że nie wie, co z tym robić, boją się. Jest ten strach, o którym mówiliśmy tutaj w kontekście w ogóle całości. I powiedz mi, czy takie działania uważasz, że to jest droga od samego poziomu uczyć Polaków, po prostu znajomych sąsiadów? Oczywiście, bo przecież nikt nas tego nie uczy. W szkole tego nie ma. Rodzice skomunizowani, bo przeważnie ktoś, kto ma dzisiaj 40 lat, to miał rodziców, którzy się wychowali za komuny. Też nic nie potrafią. Trzeba się nauczyć tych basic, tych podstaw finansowych. Ja mam taką radę, jeśli państwo by już... Przedsiębiorca nie ma czasu. On robi buty, a on albo robi komputery, albo coś tam programy. On nie ma czasu się o finansach uczyć. I on szuka kogoś, kto mu o tym powie. Ja wam powiem, nie ma takich ludzi za wiele. A jeżeli nawet znajdziecie, to sprawdźcie go. Wiecie jak? Poproście o zeznanie podatkowe tego, który wam doradza i zobaczcie w rubryce podatek od dochodów kapitałowych. Ile on zarobił na dochodach kapitałowych, czyli nie na pracy, nie na pensji, tylko na tym inwestowaniu właśnie, w zeszłym roku, 2 lata temu. I jak on zarabia ładną kwotę, przynajmniej tyle albo połowę tego, co zarabia w postaci pensji, to możecie go słuchać. A jak nie, to nie rozmawiajcie z tym człowiekiem, bo jest w tej chwili więcej tak zwanych coachów, którzy uczą tego, co się powinno robić, a sami tego nie robią, bo nie wiedzą jak. W związku z tym, jak oni nas nauczą? Dlatego taka literatura jest bardzo potrzebna. Ja przez całą bibliotekę, cała ta szkoła austriacka, można powiedzieć księgarnia austriacka, stworzyłem ją, wzorując się na Amerykanach, żeby Polacy uzupełnili swoją edukację finansową. Przeczytajcie sobie tę książkę, nauczcie się tych terminów, zrozumcie je. Jeżeli nie rozumiecie, to wypiszcie, a potem będziemy wam dalej podrzucać coś. Sugerować, sami się znajdziecie. Podaruj sobie i bliskim harmonię we wszystkich najważniejszych obszarach życia. Wybierz nasz wyjątkowy pakiet książek w promocji i odkryj, jak żyć pełniej. Odwiedź naszą stronę, link znajdziesz w opisie pod tym filmem.
Dokładnie tak. W naszej księgarni na grzegorz.pl mieliśmy twoje książki, nie wiem, czy się nie wyprzedały czasem, ale jeśli szukacie... Jeszcze można wydrukować. Jeszcze można wydrukować, ale jeśli szukacie Metamorfozy finansowej, to właśnie ją tam znajdziecie. Janek będzie miał kolejną książkę do przeczytania, bo wiemy, że bardzo dużo czyta i wiecie, czasami ludzie szukają jakichś rozwiązań, które zmienią ich życie. A czasami to jest właśnie przeczytanie książki, czasami to jest rozmowa z człowiekiem, który jest bardziej doświadczony. Ja ostatnio jak mantrę w ostatnim miesiącu mówię o tym cytacie: jeśli jesteś najmądrzejszy w pokoju, to pora jak najszybciej wyjść z tego pokoju i wejść do innego, gdzie jesteś najgłupszy. To tak trzeba powiedzieć, po prostu jesteś najgłupszy i mówisz: wow, tego nie wiedziałem, tego się nauczyłem, o kurczę, o tym nie słyszałem, to jest bardzo ciekawe, to porozmawiajmy o tym. Ja często wchodzę w środowiska, gdzie czuję się niekomfortowo podczas rozmowy, bo mogę powiedzieć wprost, nic nie rozumiem. Ale to trwa jakiś czas, jeśli masz otwartą głowę. Ostatnio w saunie siedziałem i były takie dysputy, że ja mówię: wow, jak w łaźniach rzymskich podczas tych rozmów, gdzie po prostu nie tylko się saunowało, czy na siłowniach przecież w dawnych czasach, w starożytności, tam się rozmawiało, tam były rozmowy, a dziś na siłowniach wygląda to tak, że są słuchawki i człowiek z nikim nie chce rozmawiać. To jest straszne, to RODO, rany moż. Więc to jest coś ciekawe. Ludzie myślą, że jak jest RODO, że to nie wolno z drugim rozmawiać. To nie o to chodzi. Jeszcze Państwu powiem a propos na zakończenie, bardzo powiedz. Ja chciałbym powiedzieć taką sentencję na koniec, a to mogę już powiedzieć? Możesz, rzeczywiście. Proszę Państwa, pierwsza sprawa. Nie ten bogaty, który dużo zarabia. I druga, nie ma takich pieniędzy, których nie można stracić. Więc pierwsza rzecz. Zarabiać to nie jest sztuka. Utrzymać pieniądze to jest sztuka. W związku z tym zarabiajcie, robiąc ważne rzeczy i zarabiacie tyle, ile jest warta wasza praca, wasze umiejętności. I te pieniądze przechowujcie w czymś, majątku, twórzcie majątek, chrońcie ten majątek. To jest bardzo dużo. Jeżeli będziecie chronić majątek, będziecie mieli bazę na dzieci, dlatego będziecie mieli dzieci, będziecie mieli wnuków, bo komuś to trzeba będzie przekazać. I tego życzę. Myślę, że to są święte słowa. Zapraszamy po więcej mądrości na wszystkie filmy, które Jan nagrał, bo jest ich mnóstwo na YouTubie. Zapraszam na te wszystkie filmy, bo jest tam dużo mądrości, sam czerpię. A jeśli chcecie faktycznie porozmawiać o majątku, o tych rzeczach, to zapraszamy również do nas, metamorfozafinansowa.pl. Robimy to jako, myślę, pierwsi w Polsce. Jesteśmy tego świadomi, sami to robimy w praktyce. Dawid, zresztą ostatnio rozmawiałem, będzie taki odcinek, gdzie Dawid będzie inwestował swoje 100-200 tysięcy złotych realne i będziemy pokazywali, co się z tym dzieje. Więc... Można taki konkurs zrobić w ogóle. Dokładnie, nie? Będziemy myśleć, jak to faktycznie pokazywać, nie tylko o tym mówić, ale pokazywać to. W Metamorfozie dużo pokazujemy, ale to jest na platformie, a będziemy chcieli na kanale nagrać taki odcinek. Ale nie tylko akcje i obligacje. Nie tylko papiery wartościowe. Przeróżne rzeczy. Zresztą Dawid zakupił ostatnio kamienicę i będziemy chcieli Dawidowi mówić tak: Dawid, pokaż tą kamienicę w praktyce, pokaż, jak ona wygląda, ile ona kosztowała, ile kosztuje remont, jak to wszystko wygląda w praktyce, jaki jest na to pomysł, czy będzie strata, czy będzie zysk. Wszystko w praktyce, bo ludzie tego potrzebują. Jest tego dzisiaj cały czas mało. Janku, wielkie dzięki za wizytę pierwszą w naszym studiu, bo do tej pory nagrywaliśmy online, tak. A dzisiaj widzimy się na żywo. Bardzo miło. Dajcie znać w komentarzu, czy mamy po raz kolejny nagrać z Jankiem. Myślę, że mnóstwo doświadczenia z tego odcinka popłynęło do was. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się. Cześć. Cześć. 2000. To będzie kryzys.